Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mamy godzinę 6 rano, a ja w tym momencie wybieram się na market. Chcę kupić świeżą rybę, tuńczyka, którą pewnie zrobimy dzisiaj na lunch. Chcę jeszcze może kupić jakieś inne rzeczy, jakieś owoce. No 6 rano, 5 rano to jest idealna pora, żeby właśnie przejść na ten market. Dobra, zaczynamy odcinek. No dobra, słuchajcie, idziemy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jest godzina 6 rano, więc dosyć wcześnie i też jak wspomniałem, skończyłem dopiero co pracę. No słuchajcie, niestety tak to bywa, że czasami trzeba się poświęcić dla nowej pracy i ja w tym momencie dokładnie to robię, bo można powiedzieć się poświęcam, dlatego że no, w tym momencie muszę akurat pracować na nocki. Znaczy no, powiedzmy, to jest taki trening, to jest takie wdrożenie, ale niestety tylko i wyłącznie w tych godzinach to jest po prostu możliwe. Dlatego jakoś to przełknąłem bez żadnego problemu. Zależy mi na tym, żeby zacząć normalnie pracować już jak najszybciej, więc po prostu chcę się jak najszybciej wyszkolić. No i od godziny 22 wczoraj siedziałem do 6 rano dzisiejszego dnia. Także tylko skończyłem pracę i wpadłem na pomysł, że dobra, trzeba się zebrać, trzeba iść coś kupić. Z ciekawszych rzeczy, albo może nie ciekawszych, ale takich, co się u nas, słuchajcie, stało, no to, że wczoraj jeszcze byliśmy z Emilią u lekarza. Niestety od 2 dni miała delikatną gorączkę. I ta gorączka to jeszcze nie jest oczywiście nic strasznego, bo to nie była wysoka gorączka. Natomiast najgorszą rzeczą w tym wszystkim było to, że dostała bardzo, można powiedzieć, no, obfitego kaszlu. I to jest akurat problem w tym wszystkim. Natomiast no, staramy się to jakoś załatwić. No, byliśmy u lekarza, nie przepisał antybiotyku, co jest oczywiście jakąś taką, słuchajcie, mega nowością dla mnie, bo na Filipinach zawsze się przepisuje antybiotyk, a teraz pierwszy raz tego nie zrobił. A może tędy sobie przejdę. Pierwszy raz tego nie zrobił, obadał ją, osłuchał, powiedział, że niczego nie słychać. Też nie ma nawet zaczerwienionego gardła, że to jakieś, podejrzewam, infekcja jakaś. Dał tylko syrop, no i powiedział, że trzeba monitorować. Dzisiaj sprawdzałem, byłem w pokoju, sprawdziłem, czy Emilia ma gorączkę. No jest delikatnie ciepła, ale to nie powiedziałbym, że to jest taka temperatura, że to jest aż tak źle. Wydaje mi się, że to jest koło, no troszeczkę stan ponad gorączkowy, taki, nie wiem, poniżej 38 stopni. Christine sprawdzała to wcześniej w nocy i też było tak, więc no zobaczymy, co będzie. I jak pewnie już pamiętacie, to jest nasza uliczka. Też czytałem wasze komentarze odnośnie tego, że podoba wam się coś takiego, że po prostu się przejdę z kamerą, to możecie zobaczyć trochę więcej życia. I tak jak widzicie, no jest godzina 6 rano, dokładnie 6:15. Troszeczkę mi to zeszło, żeby sprawdzić Emilię. A market dosłownie jest kawałek stąd, który też wam pokazywałem wcześniej. Znaczy pokazywałem, jak przechodziłem koło niego. A dzisiaj sobie wejdziemy do środka. Zobaczymy, co można kupić, jakie są ceny. Bo w sumie mnie też przecież nie było parę miesięcy na Filipinach. A powiem wam szczerze, że na tym markecie to bardzo dawno mnie już nie było. No bo przeważnie wtedy pracowałem w nocy, ale kończyłem pracę wcześniej. I o tej godzinie to ja smacznie spałem. Można powiedzieć, byłem w połowie mojego snu. Bo gdzieś kończyłem pracę o 3 w nocy. No teraz to się zmieniło na razie, ale docelowo oczywiście nie będę pracował tak na nocki, bo bym się chyba zajechał całkowicie. No i kurczę, co najgorsze, zaczął kropić deszcz. Nie wiem, czy też to widzicie. Jakie auto skasowane. Ale posklejało się i dalej jeździ pewnie. Tak to się robi po filipińsku. Niby zapowiadali na dzisiaj deszcz. Znaczy oni ogólnie, słuchajcie, jakbyście sprawdzili pogodę na przykład na Filipinach przez różnego rodzaju portale pogodowe, to w 90% mam wrażenie, że zawsze pokażą wam, że będzie padał deszcz. I pomimo tego, że tam słońce gdzieś świeci, no są jakieś chmury, temperatura jest pewnie 30 stopni, 32 stopnie na plusie, no to teraz kropi. I wszyscy Filipińczycy zaczną się zaraz chować przed deszczem, a tylko jeden, niech to powiem dosłownie, jeden baran będzie sobie szedł na market. Ale market oczywiście jest zadaszony, więc tam nie ma z tym problemu. Ja tam sobie wejdę z kamerą, tylko się przełączę na inną kamerkę i wtedy będzie fajniej nagrywać.
No ale to zaraz dojdziemy. Ale jak widzicie, dopiero no, życie się budzi. Ja podejrzewam, że tak naprawdę budzi się od momentu, jak słońce wstaje, czyli gdzieś godzina 5 z haczykiem. I wtedy już po prostu ludzie wychodzą na zewnątrz, otwierają restauracje. No ale ci są niemożliwi po prostu. Kurde, zobaczcie, karaoke o godzinie 6 rano. Podejrzewam, że koleś nie poszedł spać, tylko dalej męczy tą maszynę. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co będzie. Pierwsze idziemy, słuchajcie, rybę kupić, bo to jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym dostać jakiegoś świeżego tuńczyka i nie chodzi mi o, słuchajcie, o jakieś małe tuńczyki, tylko wręcz przeciwnie, chodzi mi o takiego steka z tuńczyka, żeby go kupić. No, będziecie świadkami, jak to będzie wyglądało. No to już tutaj za rogiem. O, ile tu tego jest. With buto kayo kita. Buto. Tuna, sir. Yellow tuna. Kilo? 500 per kilo, sir. How much? 500. Per kilo? Ayan. Okay, then. Tuna. Kilo? 450. Huh? 450. Okay, thank you. Thank you. Sir, shrimp, sir. How much? 340 per kilo. 345 per kilo? No, 340. 340 per kilo? Hello, sir. Big prawn, How much? 1,000. Per kilo? Ganun, ganahan. How much? How much? 500. Per kilo? Kayo, dagay, ginagran sa gapon. Ako mga kapala. There you go. Ano yung hagod mo? Mayo kaya ha? Ayaw. No, later. Maybe. No, Marlon. Wow, it's a big fish. Hello, good morning. Morning. Blubber. This one, How much is this one? Blue Marlin. Oh, how much? 700. 700 per kilo. Blue marlin. Very fresh. Asa mo mag-birthday? Ah, balay na dahil. Yung mga ligo mong swimming pool. Sir, Yeah. 1 kilo? 1 kilo. Yeah. $1.1, sir, okay? For 1 kilo price, okay. Yeah. Kila. 550. Okay. Kuya, double back paliho. Double ba? Oh.
jak zwróciliście uwagę, kupiłem już tuńczyka. Kupiłem 1 kg za 550 peso. No tutaj widzicie, ile to jest dokładnie. Ogólnie zawsze kupowałem takiego tuńczyka. Wiem, że to jest świeże, na markecie zawsze jest świeże. Mogłem teoretycznie poszukać taniej. Ciekawy jestem, na ile mi oczywiście obrobili jeszcze, no bo jestem obcokrajowcem. Natomiast pamiętam, że dawniej takiego tuńczyka, znaczy no dobra, dawniej to było, słuchajcie, 6 lat temu czy 7 lat temu, to za 300 peso kupowałem. No więc cena praktycznie, no może nie 2 razy wyższa, ale jest ogromna różnica. A teraz przejdźmy się, słuchajcie, na owoce, bo tam też na pewno coś będę chciał kupić. Wszystko jeszcze pozamykane. Wszystko pozamykane, co tu robić? A może coś tam się Hi, hello. How much is this one? 80. 80 per kilo? Yes. Osaka kilo? Kilo. 80? 80. How much is the pineapple? Pineapple? 50. This one, 50. Then 50, this pineapple? Oh. Yeah, the 50 one, yeah. And maybe... Owoce też już kupione. Nawet zapomniałem, jak się nazywają te owoce, co jest najciekawsze w tym wszystkim. Ale pamiętam, że Krystyna je uwielbia. Zresztą ja też je bardzo lubię. I chyba dopiero pierwszy raz się pojawiły w tym sezonie, więc chciałem je kupić. Będzie miała niespodziankę ode mnie, jak rano wstanie, że są owoce. Takie dobre. A teraz słuchajcie, jeszcze przejdę się naokoło tego marketu, bo zależy mi jeszcze na jednej rzeczy. To też jest taka rzecz, która jest taka typowa dla Filipińczyków i oni bardzo często tam śniadania jedzą. To jest taki sticky rice z czekoladą i jeżeli to się uda mi kupić, bo nie wiem, czy już nie jest za późno, to kupię to Christine w prezencie po prostu na śniadanie, bo ona będzie to uwielbiała, żeby uwielbia to po prostu jeść i ciocia tak samo, więc kupię pewnie parę sztuk tego. Będą zadowolone. No to kosztuje jakieś tam grosze. Przynajmniej dawniej kosztowało to grosze, teraz się okaże, ile to tak naprawdę kosztuje. Słuchajcie, a jeszcze jedna rzecz ważna, o której zapomniałem na samym początku powiedzieć. Jestem ogólnie w wielkim szoku. Jak nie robiłem napisów polskich, to były komentarze: Rafał, zrób napisy polskie, angielskie, chcę pokazać temu i tak dalej. Okazało się, że wszedł jakiś taki program darmowy, który naprawdę bardzo dokładnie robi te napisy, więc nie muszę za to płacić dodatkowo, mogę to zrobić przed publikacją, mogę to zrobić dosłownie w ciągu 5 minut i wszystko jest super. To teraz dostaję od Was komentarze, że narzekacie na te napisy, że są za duże, za małe, takie, niejakie. Słuchajcie, każda osoba może wyłączyć te napisy na YouTubie. Ja wiem, że na telefonie jak się ogląda, to czasami jest niewygodne bardzo, ale o to w tym chodzi. Naciskacie takie małe CC. Po najechaniu na film naciskacie takie CC, co jest albo na dole, albo u góry i wtedy automatycznie napisy się wyłączają i nie ma z tym żadnego problemu. Ja też wiem, że słuchajcie, bo dostawałem e-maile od osób, które po prostu chciały pokazać komuś tam w rodzinie, albo po prostu nie są w stanie tego po prostu zrozumieć, nie są w stanie tego nawet usłyszeć. I napisy to jest jedyna opcja, żeby mogły te filmy zobaczyć, więc nawet dla tych paru procent, jeżeli teraz jest tak prosto, to można zrobić, to nie będę się zastanawiał i za każdym razem będę dawał te napisy, po prostu, bo mi to i Wam to powinno ułatwiać, a nie utrudniać sprawę. To co, może śniadanie w Jollibee? Nie dzisiaj. Ale kiedyś na śniadanie w Jollibee na pewno Was zabiorę. Dobra, już jesteśmy prawie po drugiej stronie. Ale się rozgadałem dzisiaj. I oczywiście nie spałem tak długo. Ale jakoś, o dziwo, jeszcze nie jestem śpiący. Pewnie jak padnę o 10 rano, to będzie już masakra. Dobra, gdzieś to było tutaj z tej strony. Yes, sir. Good morning.
sticky rice? Yeah, they have sticker rice. How much? Yeah. Ano, 10 pesos each. And which one? This is this size? Like this, sticker rice. They have 2 colors, violet and white. So give me 3 of this and 3 of this. Okay, sir. Like this one. It's violet. Okay. 3 of this and 3 of this. Okay, sir. Please sit down, sir. For takeout. Take off. Yeah. Okay. 3 violet and 3 white. Okay, sir. Then toppings. Huh? Toppings like choco, Yeah, for takeout. condensed, Choco for takeout. 10 pesos. Duhaka choco takeout. Oh. Salamat. Salamat. Have a nice day. O. No i jak sami widzicie, naprawdę bardzo przyjemnie, to jest bardzo popularne. Właśnie ta czekolada taka razem z tym sticky ryżem. Christine będzie bardzo szczęśliwa, ciocia będzie bardzo szczęśliwa. Emilia i ja będziemy tak sobie, powiedzmy, do tego podchodzimy, ale na pewno zjem jeden taki ryż. Pewnie, no tak, no zjem, dawno czegoś takiego nie jadłem. Oczywiście nie jestem jakimś tam mega miłośnikiem tego, ale wydaje mi się, że każdy, kto jest tutaj w Dumaguete, powinien coś takiego spróbować, bo to jest na pewno bardzo zdrowe. Co prawda ta czekolada jest no też słodzona, ona jest akurat, ale z czystego kakao i tylko cukier. No co zrobić? Co zrobić? Nic nie jest idealne, ale ryż jest naprawdę, jest ok. Jest ok. Filipińczycy go lubią i każdy Filipińczyk, który pewnie odwiedza Dumaguete, to o czymś takim wymyślał. I ogólnie, słuchajcie, w ogóle jest taka sprawa, że tylko i wyłącznie w tym miejscu, z tego co się orientuję, i tylko wcześniej rano tutaj to sprzedają. No czekajcie, a gdzie ja mam iść w ogóle? Chyba się zgubiłem, teraz się zamotałem. Zamotałem się? Nie zamotałem się. Zamotałem się. Pięknie, zgubiłem się u siebie w mieście. Coś mi ta uliczka w ogóle nie pasuje. Czekajcie. Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra, już wiem. Poszedłem nie w tym kierunku, co trzeba. Jest. Jednak chyba zmęczenie robi swoje. Bo za mną jest morze, więc ja muszę iść w tym kierunku. Tylko coś mi tutaj nie pasowało, bo ja wam przecież rzadko kiedy chodzę o tak wczesnej godzinie na miasto i te sklepy są pozamykane i w ogóle one są tak jakby puste praktycznie, bo nic się nie dzieje. Nie ma samochodów wszędzie. Którędy się przejdziemy? A przejdźmy się tutaj naokoło. Ale skoro jest tak wcześnie rano, a ja wracam do domu i możliwe, że nie będzie kolejki, to ja bym sobie jeszcze, słuchajcie, kupił kawę w 7-Eleven oczywiście. Dlaczego w 7-Eleven? No bo jest naprawdę tania kawa i całkiem niezła. Jak tylko automat oczywiście będzie działał. No to dobra, idźmy kawę kupić. Hello. No więc tak, kawusia już jest. Słuchajcie, jedyne 60 peso za taki duży kubek. Naprawdę to jest cena w porównaniu do Starbucksa. Tam jest 150, tu jest 60 peso. Za teoretycznie to samo. No może nie do końca to samo, bo to pewnie nie smakuje tak identycznie jak w Starbucksie. Ale moim zdaniem warto. Dobra kawa, tania. Tylko że oczywiście to też jest tak, że za każdym razem praktycznie w innym miejscu się kawę kupuje, więc to nigdy nie jest powiedziane, że będę chodził specjalnie do 7-Eleven albo do Starbucksa na kawę. Po prostu tam, gdzie jest okazja, tam, gdzie się spotykam z kimś, tam, gdzie po prostu wszyscy idziemy, no to tam kupuję kawę. Ale natomiast słuchajcie, jeszcze jest jeden ciekawy ewenement moim zdaniem Filipin. To jest to, że ja nie wiem, czy ja to kiedyś mówiłem na filmiku, ale oni uwielbiają 7-Eleven. To jest naprawdę, słuchajcie, tak jakby u nas w Żabce postawić krzesła, stoliki i po prostu ludzie tam przychodzą
o każdej porze dnia i nocy, bo te 7-Eleven są otwarte przeważnie 24 godziny na dobę i można je znaleźć też naprawdę na małych bardzo wioskach. I to jest jedyne miejsce, gdzie no, jest kawa dostępna, alkohol i wszystko w zasadzie, nawet z jedzenia tak samo, te wszystkie podgrzewane potrawy, które notabene te kanapki nawet, słuchajcie, nie są złe. Ja bym to nawet porównał tak, że bardzo dużo turystów przyjeżdża i mówi, że te kanapki 7-Eleven są dużo lepsze niż filipińskie jedzenie, które na garach by dostali. I niestety, no muszę się z tym czasami zgodzić, bo tak to niestety, słuchajcie, wygląda, że to jedzenie filipińskie nigdy nie jest rewelacyjne. Znaczy, są dobre, ale są też i gorsze, a jak chcecie coś normalnego zjeść i boicie się, to 7-Eleven moim zdaniem zawsze jest bardzo dobrą opcją. Zresztą wszyscy to powtarzają. A dodatkowo, słuchajcie, to też mnie to na początku zszokowało. Normalnie 7-Eleven to można nazwać 24-godzinnym barem. Dosłownie. Połączony z restauracją. Bo jest tak, że słuchajcie, tam przyjdziecie na przykład o 2:00 w nocy. O 2:00 w nocy przyjdziecie do 7-Eleven, a tam będzie multum ludzi siedziało naokoło przy stolikach i słuchajcie, piło sobie piwko, piło sobie rum czy jakieś inne rzeczy, bo tam normalnie można pić. To jest takie dziwne, ale bardzo dziwne jak dla mnie. Mają koncesję na sprzedaż alkoholu, ale normalnie w Polsce przecież nie możesz sobie siąść chyba z alkoholem przed żabką albo w żabce i sobie po prostu flaszkę otworzyć za przeproszeniem. A tutaj na Filipinach możesz. I nawet czasami, słuchajcie, też przyznaję się do czegoś takiego, jak były czasami jakieś takie późniejsze imprezy, które się bardzo późno kończyły, no to jeszcze taki, jak to nazwać, rozchodniaczek odbywał się w 7-Eleven. Bo zresztą w sumie takie jedno 7-Eleven akurat mamy po drodze wszyscy moi znajomi, więc tam akurat można jeszcze podejść i jak ktoś też wcześniej jakiś bar zamknąć, a bary się też bardzo, słuchajcie, wcześniej zamykają tutaj, bo czasami o 9, 10, jak nie ma klientów, więc tam już po prostu na takiego, jak to się mówi, rozchodniaczka szliśmy. No i było bardzo przyjemnie, no bo ceny są, słuchajcie, też naprawdę takie w miarę okej. No ale słuchajcie, ja już nie będę przedłużał tego odcinka, bo się też nagadałem. Pewnie wypiję kawę i pójdę spać, ale chciałbym wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Dajcie mi znać, czy tego typu odcinki, takie właśnie z życia wzięte wrzuty, się wam podobają, czy będą spoko, żebym nagrywał coś takiego częściej właśnie w różnych takich dziwnych akcjach. Ja wiem, że teraz ostatnio jest mało odcinków, co jesteśmy całą rodziną, no ale to jest właśnie spowodowane takimi różnymi rzeczami, no, chorobą Emilii, tym, że praktycznie próbowaliśmy całe nasze mieszkanie odgruzować przez ostatni tydzień, co już się praktycznie udało. Dzisiaj muszę tylko ostatnie pranie złożyć. I naprawdę, słuchajcie, no wracamy do życia, tak? Więc dajcie znać, czy wam się podoba. Dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję za wasze dobre chęci, żeby ten kanał się rozwijał i oczywiście za subskrypcję. Widzimy się znowu za kilka dni. Pozdrawiam serdecznie.